Witam serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zapraszam na wyjątkowy tort makowy z kremem kawowym. Ciasto na tort z suchym makiem i miodem jest znakomite. Przełożymy je lekkim, bardzo kawowym kremem z mascarpone. Rozpoczynamy od przygotowania ciasta. Oto składniki. Dokładny przepis znajdziesz także na dole pod filmem w opisie. Do miski wkładamy 200 g miękkiego masła. Wsypujemy 100 g brązowego cukru. Miksujemy kilka minut, aż otrzymamy dosyć puszystą masę. Następnie wlewamy miód, 100 g miodu. I mieszamy, miksujemy. Następnie wlewamy po jednym jajku. W sumie będziemy potrzebować 4 średnie jajka lub 5 małych. Zgarniamy łopatką masę ze ścianek miski. Wlewamy drugie jajko, miksujemy. Po kolei wlewamy wszystkie jajka. Wsypujemy stopniowo mąkę, w sumie 200 g mąki. Przesianą mąkę wsypujemy stopniowo na przemian z suchym, zmielonym już makiem. Dokładnie mieszamy. Kolejna porcja mąki. Przesiewamy także proszek do pieczenia. 15 g proszku. Trochę maku. Miksujemy. I tak do wyczerpania mąki i maku. Jedną trzecią ciasta przekładamy do tortownicy o średnicy 20 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto pieczemy przez 15-20 minut w temperaturze 180 stopni. Tak wygląda upieczone ciasto, które wyciągamy z tortownicy i studzimy. Naszą tortownicę wycieramy, zmieniamy papier i przekładamy do niej resztę ciasta. Piekarnik pozostaje włączony. Wygładzamy ciasto. Jest ono wyższe, więc będziemy je piec dłużej, około 40 minut w temperaturze 180 stopni. Drugi, wyższy placek przekrawamy na 2 krążki. Odkrawamy też czubek górnego krążka, tak aby placek był płaski. Teraz będziemy przygotowywać krem. Rozpoczniemy od przygotowania kawy. 20 g kawy rozpuszczalnej zalewamy 5-6 łyżkami, w zależności od wielkości łyżki, gorącą śmietanką. Mieszamy, studzimy i wkładamy do lodówki. A oto składniki na krem z mascarpone. Do bardzo zimnej miski wkładamy 750 g zimnego mascarpone. Wszystkie składniki powinny być zimne, z lodówki. Następnie wlewamy śmietankę, 300 g. Miksujemy przez około 10 sekund. Najpierw powoli, aby nam nie pryskało, a później na szybkich obrotach.
Śmietanka dobrze połączyła się z serem. Teraz przesiewamy 100 g cukru pudru. Mieszamy delikatnie, bez włączania miksera. I teraz miksujemy przez 10 sekund na szybkich obrotach. Następnie dodajemy zimną kawę ze śmietanką z lodówki. I ponownie miksujemy na najszybszych obrotach, tak długo, aż otrzymamy krem o odpowiedniej gęstości, odpowiedniej konsystencji. Miksujemy przez około 1,5 minuty. Tak wygląda gotowy krem kawowy. Gotowy krem wkładamy do lodówki. Będziemy kompletować nasz tort makowy z kremem kawowym. Na talerzu z papierem kładziemy dolny krążek z drugiego pieczenia. I ciasto nawilżamy kawą bez cukru. Przygotowałam około 400 g kawy, ale może być mniej, w zależności od tego, czy chcemy mieć tort bardziej lub mniej wilgotny. Krążek nawilżamy za pomocą łyżki. Następnie nakładamy 1/4 kremu kawowego. Rozsmarowujemy równo. Nawilżamy drugi krążek z jednej strony i potem tą wilgotną stroną kładziemy na kremie. Leciutko przyciskamy. Drugi krążek z tej strony również z wierzchu nasączamy kawą. I nakładamy 1/4 kremu. Krem wygładzamy. Zamiast kawy możesz wykorzystać sok z pomarańczy. Tort będzie również przepyszny. I nakładamy trzeci krążek, który nawilżamy z obu stron. Krążek kładziemy wilgotną stroną na kremie. Następnie nakładamy resztę kremu na górę i na boki. Pozdrawiam gorąco wszystkich widzów, którzy regularnie oglądają moje filmiki i te osoby, które po raz pierwszy zajrzały na mój kanał. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego kraju i miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Teraz wyciągamy papier. Do dekoracji tortu wykorzystamy 80 g płatków migdałowych. Prażymy je przez 5 minut w temperaturze 170 stopni. Uważajmy, bo szybko się palą, są cieniutkie. Tak więc tort dekorujemy płatkami z migdałów i wkładamy go do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. Teraz pokroimy tort i zobaczymy, jak wygląda wewnątrz. Wygląda rewelacyjnie. Połączenie maku z kawą jest genialne. Tort jest przepyszny. Polecam go serdecznie na święta, na świąteczny stół. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, do pozostawiania lajków i komentarzy. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!